Witam serdecznie. Dzisiaj z Drzewiedem Radosławem porozmawiamy o tym, w jaki sposób rozpoznawać, kto jest kim w tej wielkiej grze przy zastosowaniu wiedzy kompletnej. Witam Cię. Witam serdecznie. Witam wszystkich. O co chodzi z tym rozpoznawaniem? Musimy coś rozpoznawać? Świadomość ma to do siebie, że ona przenika wszystko swoją świadomością, tak? Tak. Czyli co to oznacza? To oznacza, że jest wszędzie. i otrzymuje jakieś bodźce, tak? Coś rozpoznaje, czegoś doświadcza. No, przede wszystkim o to chodzi. Także dzisiaj mamy bardzo ciekawy temat, bo żeby wyjaśniać te rzeczy, trzeba było powiedzieć kilka godzin wykładów na poprzednie tematy, także wszystkich zapraszam po wysłuchaniu tego nagrania do powrócenia do moich pierwszych, poprzednich nagrań. I potem można nawet przesłuchać to nagranie jeszcze ponownie, ponieważ tak czy inaczej wiedza jakby jest warstwowo, ona osadza się w nas i czasami właśnie zapoznamy się z jakimś tematem i tylko połowę w dobrym przypadku pamiętamy, potem drugi raz następną połowę, czyli już mamy 75% i potem za każdym razem ta jeszcze brakująca rzecz nam jakby zostaje. Czyli rozpoznawanie to jest coś kluczowego, bo to jest coś, co jest tak jakby rozwidlenie dróg, czy w lewo pójdziemy, czy w prawo. Musimy rozpoznać, co jest dobre dla nas, co jest dla nas niedobre. Ponieważ życie składa się, jakby można powiedzieć, z dwóch składników. Doświadczanie, to co mówiłem poprzednio, czyli to jest jakby taki bierny aspekt. Doświadczam to, co się mi przydarza, to co przychodzi. ale jednocześnie my jeszcze robimy coś aktywnego, czyli podejmujemy decyzje. I te decyzje są oparte o naszą wiedzę. To, jaką mamy wiedzę, taką decyzję podejmiemy stosownie do celu, jaki chcemy osiągnąć. Dlatego te dwa aspekty są bardzo istotne, właśnie doświadczanie i decydowanie. Ale żeby decydować, to trzeba wiedzieć, na co się zdecydować. To jest największy problem. Ludzie mają właśnie duży problem z tym, żeby w ogóle się na coś zdecydować. Często delegują tą bardzo, tak naprawdę najbardziej odpowiedzialną swoją funkcję innym, tak? Niech on zdecyduje, co ja mam zrobić, ja pójdę za tłumem. No i tak idą właśnie za tłumem, za tym swoim przewodnikiem, pasterzem czy hodowcą i nie wiadomo, gdzie ten hodowiec ich zaprowadza. Tak, no bo w szkole ludzie się nauczyli, że inni wiedzą lepiej i ta wiedza, którą się dostaje z zewnątrz, prawdopodobnie jest lepsza, więc się zdam na to coś, czy na tego kogoś. Natomiast w społeczeństwach wiedyzmu to każdy sam rozpoznawał, co jest kim i nawet w ogóle sportem narodowym w starożytnych Indiach właśnie były debaty, czyli spotykali się różni uczeni ludzie, niewykształceni, bo wykształcenie to jest po prostu wykształcanie czegoś, czyli rzeźbienie, czyli programowanie. Natomiast oni po prostu się nie kształcili, tylko poznawali wiedzę, tak? Zdobywali wiedzę i wtedy spotykali się na różne debaty i każdy miał swoich jakby zwolenników, czy jak to powiedzieć, tych, którzy go doceniają i następowała debata i wtedy było wiadomo, kogo argumenty są mocniejsze, tak? Byli bliżej prawdy byli. Tak, dotyczące różnych rzeczy. Natomiast dzisiaj ludzie delegują tą czynność decydowania innym, wierząc, że dobrze na tym wyjdą. No i skutki mamy takie, jakie mamy. No, tak czy inaczej, to też jest decyzja, żeby komuś oddać swoją decyzyjność, więc to też jest decyzja. Tylko to jest decyzja właśnie ludzi leniwych. A lenistwo jest cechą tamasową, więc konsekwentnie rezultatem tego, czyli rezultatem tamasowego działania jest cierpienie. Po to trzeba właśnie wiedzieć, to objaśniałem w poprzednich nagraniach, co jest przyczyną czego i tak dalej. Także wiedząc to wszystko, mając te wszystkie podstawy, teraz możemy właśnie omawiać różne rzeczy, wiedząc jak co funkcjonuje i patrzeć oczami wiedzy. Bo to jest jakby takie
night vision, to po prostu to jest takie patrzenie w podczerwieni, ponieważ jest ciemność ignorancji i nic nie widać. Ale ci, którzy mają specjalne gogle na podczerwień, oni wszystko dokładnie Noktowizor. widzą. Tak. Noktowizor. Także takim noktowizorem jest właśnie wiedza, bo to wiedza jest tą pochodnią światła, która rozprasza ciemność ignorancji. Więc żeby dobrze w ogóle poruszać się w tej całej grze, no trzeba w ogóle wiedzieć, trzeba mieć dobrą percepcję, czyli trzeba wiedzieć, co się dzieje i trzeba rozpoznawać, który z tych, no o co chodzi w ogóle, bo nie wiadomo, ktoś się do nas zbliża, nie wiadomo, czy on chce nam pomóc, czy chce nam coś podarować, czy jest dla nas niebezpieczny, czy nam zagraża i tak dalej. To wszystko musimy wiedzieć, żeby nie zginąć w tej grze. Także to jest ten aspekt Sambandha Gyana, czyli pierwszy aspekt wiedzy, czyli ten, na którym wszystko jest oparte, czyli z czym mamy do czynienia, jakie są fakty. Ale same fakty nie wystarczą, bo fakt to jest tylko rzecz neutralna. Teraz interpretacja tego faktu, czyli co on tak naprawdę oznacza, czego on jest w ogóle symptomem, jakiej relacji. Była relacja między dwoma stronami, nastąpił pewien fakt. Ktoś kogoś uderzył, tak? No i teraz, gdy nie wiemy, jaka jest relacja między tymi ludźmi, możemy obwiniać tego, który uderzył, a może się okazać, że ten, który uderzył, miał rację i nawet pomaga, a nie szkodzi temu uderzonemu. Bo powierzchowna ocena może być mylna. Tak, także zawsze należy dojść do sedna, tak? do głębi tego problemu. Obecnie właśnie ludziom pokazuje się tylko takie powierzchowne rzeczy, pewne fakty i do tego jest komentarz. Czyli już ten, który komentuje, już jakby mówi w ogóle, co się wydarzyło, kto jest winien, kto jest poszkodowany, kto jest agresorem i tak dalej. I ludzie to słuchają i są przekonani, że wiedzą, co się dzieje, a oni nic nie wiedzą, oni tylko słyszą, tak? Więc żeby wiedzieć, jaka jest różnica między wiedzą a informacją, no właśnie taka, że informacje tylko słyszymy, natomiast wiedzę mamy w sobie. Ewentualnie korzystamy z wiedzy cudzej. Dlatego pierwsza lekcja wiedyzmu to jest pramana. Pramana tattva, czyli ustalenie sposobów dowodzenia. Po co to jest konieczne? No po to, żeby ustalić, co jest faktem, a co nie jest faktem. Tak? Jeśli coś jest dowodzone, to ludzie to akceptują jako fakt. No i teraz właśnie się opierają na różnych dowodach naukowych i są przekonani, że to są fakty. Taka sama jest procedura we wiedyzmie również. Ktoś czegoś doświadczył, nie my, ale ktoś inny i to jest przez tych ludzi zweryfikowane. Oni są ekspertami w tej dziedzinie, dlatego inni przyjmują ich opinię za stwierdzenie faktu, bo oni się znają na tym. Dlatego nadal wracamy i wałkujemy ten sam temat Sambandha Gyana, czyli fakty i wzajemne relacje. Jakie są fakty i jakie z tego właśnie wynikają relacje. Ponieważ z czym mamy do czynienia? No, mamy przede wszystkim do czynienia z tym, że jest ten obserwator i jest pole, tak? To mówiłem na pierwszej czy drugiej lekcji, czyli jest świadomość, ten obserwator, czyli chit. To jest ten aspekt świadomości i ten obserwator obserwuje to pole, a to pole składa się właśnie z ziemia, woda, ogień, powietrze, eter, serce, buddhi i ahankara. To są jakby te poziomy głębi tej całej wielkiej gry. A ta gra się nazywa Mahamaya, czyli wielka iluzja. Bo świadomość jest tylko graczem, tak? To jest iluzja, tak jak ludzie grają w gry komputerowe i wchodzą w pewną grę, w pewny scenariusz pewną rolę. i w pewne role, tak. No ale teraz, jeśli nie znają zasad tej gry, a grają przeciwko różnym graczom, bo są takie gry, które każdy siedzi w domu i gra z ludźmi z całego świata, tak? To jest dokładnie odwzorowanie tego, z czym mamy do czynienia tutaj. Ci wszyscy gracze, które są żywe istoty, świadomość, wchodzą w tą grę i zaczynają grać. No i teraz jak człowiek się rodzi, no to
właśnie wyszedł z ignorancji, bo jakby śmierć, czyli tamas, coś się zakończyło, coś się zniszczyło i teraz jest nowe wcielenie, no, czyli rajas. Wychodzi, żywa istota wychodzi jakby z tej ciemności ignorancji, z łona na świat, no i zaczyna postrzegać ten świat, ale jeszcze, ponieważ jest okryta zapomnieniem, no bo jak przyjmuje nową rolę, to nie może pamiętać swoich poprzednich ról, bo nie mógłby, czy ta świadomość nie mogłaby wykonywać dobrze swojej roli. Jak ktoś teraz jest królem, młodym, wykształconym mężczyzną, no to nie może pamiętać swoich poprzednich wcieleń, których było bardzo dużo, tak? Bo miałby rozstrojenie jaźni. Tak. To by wszystko mu się mieszało, dlatego jest naturalne, poprzez prawo naturalne, prawo natury, czyli ta Mahamaya, Matka Natura, zakrywa zapomnieniem, ignorancją te doświadczenia z dawnych czasów i zaczyna się nowy rozdział, tak na czysto. Tak? No ale on nie jest tak naprawdę czysty, to nie jest tabula rasa, tak jak różni filozofowie próbowali dociekać, czy człowiek jest tabula rasa, czy jest jednak zaprogramowany już od urodzenia. Także można powiedzieć, że no, ma pewien zapis. Dlaczego? No bo ten nośnik, na którym ten zapis jest, czyli dusza, czyli ten konstrukt energetyczny składający się z elementu Kham, czyli tej przestrzeni energetycznej i fizycznej również, w której się wszystkie inne pozostałe poniższe elementy mieszczą, ta dusza coś przeżyła i tam jest ten zapis. To jest ten twardy dysk, pamięć komputera, bo to jest komputer i tak dalej, to jest wszystko odwzorowanie tego. Tylko, że tutaj mamy technologię, biotechnologię, że to są geny, to jest biologia i to jest jeszcze energetyka, czyli tu są elementy jeszcze umysłu, tak jak mamy mózg, jest jeszcze do tego software, czyli jest umysł i tak dalej, ale cały jakby sposób, w jaki ta gra została skonstruowana, jest dokładnie taki sam, jaki teraz powielają ludzie, tworząc gry komputerowe i cały w ogóle ten informatykę i tak dalej. Więc na poziomie duszy są pewne zapisy. No i także ludzie według tych zapisów funkcjonują, bo oni mają jakiś tam do nich dostęp, to po prostu poza tym karma, czyli konsekwencje swoich decyzji albo ich braku i swoich czynów, czyli z kimś weszli w jakąś relację, teraz są komuś coś dłużni albo ktoś coś od nich chce. Oni myślą, że oni nie są nikomu dłużni, a tutaj przychodzi, tak jak ludzie właśnie, dostają różne wezwania do zapłaty, jakieś roszczenia i tak dalej. Od kogo te roszczenia? Tak? Ja nic złego nie zrobiłem, a ten coś ode mnie chce, tamten i tak dalej, więc to wszystko się pojawia. Więc żeby w ogóle funkcjonować skutecznie w tej grze, musimy wiedzieć, jakim jesteśmy graczem, na jakim jesteśmy poziomie i co się w ogóle dzieje i kim są inni gracze. Także powracamy do tego działu wiedzy, czyli fakty i ich relacje. Dlaczego? Dlatego, że ludzie są zaprogramowani na przyjmowanie niewiedzy jako wiedzę. Dlatego najpierw musimy wiedzieć, co jest faktem, a co nie jest faktem. No i to opisywałem, że są 3 rodzaje dochodzenia do faktów, czyli jest to percepcja zmysłowa, jest to również percepcja serca i 3 rodzaj to jest shruti, czyli słuchanie. Te 3 sposoby zdobywania wiedzy istnieją i każdy z nas z tych sposobów korzysta. I to jest pewnego rodzaju też jakby cybernetyka wedyjska, bo cybernetyka zajmuje się relacją pomiędzy różnymi, jak to nazwać, układami. Jest pewien układ, jest inny układ i tak dalej. Jakie są relacje, jakie występują i jakie są konsekwencje tych, gdy ten, to i tak dalej. Cała informatyka w ogóle jest właśnie też oparta na tym, dlatego ludzie obecnie nie wiedzą, co jest faktem, bo ich zmysły są
odcięto od natury, znaczy ich ciała, czyli zmysły, bo zmysły są tutaj powiązane z ciałem, tak? Dlatego zostali odcięci od natury. Zmysły są po pierwsze ograniczone, bo ich zakres jest ograniczony. Widzimy ograniczony zakres światła, ograniczony zakres fal dźwiękowych itd., itd. Nie możemy palcem sprawdzić, czy to ma 200 stopni, czy 350, bo nasza skóra nie jest przystosowana do tego, więc zakres jest ograniczony. Poza tym my popełniamy błędy, bo musimy podjąć różne decyzje. Te decyzje często są błędne, tak? Bo nie mamy pełnej wiedzy. Tak jak teraz sztuczna inteligencja jest właśnie robiona na bazie tego. Dlaczego ona może w ogóle tak wszystko nam podawać? No dlatego, że ma dostęp do całej tej wiedzy, która jest na internecie i teraz ją syntetyzuje. I z tego wszystkiego ona zbiera esencję, to o co się pytamy i nam podaje. Podobnie my, czyli żywa istota wchodzi tutaj w to pole i ma dostęp do pewnej wiedzy, którą zdobywa ze swoich zmysłów, czyli tutaj każdy z naszych 5 zmysłów jest powiązany z tym konkretnym elementem, czyli woda ma zapach, ziemia ma zapach, woda ma smak, ogień ma formę, powietrze można wyczuć, daje dotyk i w przestrzeni płynie dźwięk i możemy słyszeć. A jednocześnie mamy dostęp, jeśli mamy, do wiedzy z serca, czyli tak czy inaczej ta cała wiedza jest zapisana na tych nośnikach, które są polem. To nie jest czysta świadomość, tak? Świadomość tylko wchodzi w pole i ma dostęp do pewnego zasobu wiedzy, tak jak gracz, który wchodzi i stosownie do swojego poziomu zaawansowania w tej grze ma dostęp do większych zasobów. I tym zasobem właśnie jest przede wszystkim w tej wielkiej grze, wielkiej iluzji, największym zasobem, tak jak już mówiłem wcześniej, jest co? Ze wszystkich tych... co patrzy przez to. Wiedza, bo gracz swoją świadomością wchodzi w grę i zdobywa różne doświadczenia, podejmując różne decyzje. Ta wiedza jest w tym człowieku, który steruje tą postacią. Czyli w graczu, w grającym jest ta wiedza, nie w tej postaci. Gdziekolwiek ona jest, ona nie jest zapisana w czystej świadomości, bo czysta świadomość nie miesza się z polem. Tak jak mówiłem, jest obserwator i jest pole, więc ta wiedza jest tylko zapisana na poszczególnych elementach tego pola. Także tak daleko jak ta żywa istota wchodzi w to pole, im głębiej wchodzi, tym mniej wiedzy ma, bo ona wchodzi od góry, czyli od stanu, gdzie ma pełną świadomość. Tak. I teraz ta gra polega na tym, że nie wchodzi się na coraz wyższe levele, tylko na coraz niższe, bo to jest takie bagno. Im więcej człowiek się w nim rzuca, tym bardziej się pogrąża. Czyli to jest jakby aktor grał rolę w filmie, ale zapomina, że jest aktorem, tylko staje się tą rolą. Czyli tak głęboko w to wszedł, że jako ta rola jest bardzo naturalny, cała jego gra jest idealna, ale wtedy bardziej on zapomina, kim naprawdę jest. Nie? Czyli taki Janusz Gajos zapomniał, że jest Januszem Gajosem, tylko jest tym Jankiem z 4 pancernych. I on jest totalnie tym pancerniakiem. Tak. Także różnica między czasami czy kulturą informacji a kulturą wiedzy jest to, że ludzie po pierwsze mają wiedzę odnośnie faktów i relacji, jakie w ogóle istnieją w tej większej grze. To, co teraz opisujemy, to jest jakby taki ostateczny fraktal, największy fraktal tej całej gry. Ja to właśnie z lotu ptaka opisuję, a potem można się zagłębiać w różne szczegóły i są różni ludzie, którzy specjalizują się w różnych szczegółach tej całej wielkiej gry. Natomiast mało kto w ogóle wie, o co w ogóle w tej całej grze chodzi. Także generalnie ludziom chodzi o różne rzeczy, czyli po prostu o różne korzyści wynikające z rezydencji na tych różnych polach. Tak jak mówiłem, że chcą czerpać przyjemność, czyli sukka.
chcą się cieszyć tą grą i unikać dukkha, czyli cierpienia, wszystkiego, co jest niepożądane dla nich i sprawia im nieprzyjemność. Więc to właśnie należałoby wyjaśnić. Dlatego na początek można tak narysować, że ta świadomość, ona jest, powiedzmy, ona jest wszechprzenikająca. Czyli ona ma po prostu, ona wchodzi w to pole po prostu i wszystko, co i każde pole, na które jakby wchodzi jako obserwator, obserwuje, przenika swoją świadomością. Ale ponieważ świadomość nie ma takich ograniczeń, pole nie ogranicza tej świadomości, dlatego ta świadomość może sobie wybrać, że ona tutaj ma oko na to pole, ale też tu jest inne pole, też na to zwraca uwagę i tak dalej i ma kilka obiektów, na których zwraca swoją uwagę. Dlatego ta świadomość może się właśnie jakby rozchodzić na różne jakieś tam większe gałęzie, które się potem też jeszcze rozchodzą i w ten sposób ta żywa istota rozprzestrzenia swoją świadomość na różne fragmenty pola, tak? I potem jeszcze tutaj te nitki odchodzą i tak dalej. Jeszcze tu chcę zajrzeć. Także to jest taki jakby rysunek, który tak obrazuje, że ta świadomość, ona wchodzi w to pole i może się rozchodzić na wiele odnóg. Czyli to jak korzenie drzewa, Tak. co obejmują coraz większą przestrzeń pod ziemią. Ale czym jest to drzewo? Bhagavad Gita właśnie mówi, że jest pewne drzewo, które ma korzenie w górze, a gałęzie w dół. No to jest właśnie jakby ten pień. To jest ten pień, a tutaj są te gałęzie. Tutaj są te gałęzie i tutaj listki i tak dalej, i potem owoce. Także to są owoce, które ta świadomość potem zbiera na różnych głębiach tego pola. Także powiedzmy, że na przykład tutaj mamy taką jedną odnogę i ta jedna odnoga właśnie jest taką duszą. Tak? To jest taka jedna dusza. Czyli co to jest dusza? No dusza jest zbudowana z elementu kam, przestrzeni. I ona po prostu też może się rozchodzić na wiele różnych odnóg. Czyli jedna dusza może mieć, a te odnogi takie mniejsze, to są różne ciała. Że jedna dusza inkarnuje w kilku ciałach. Czy to w tym samym czasie, czy w innym. To już tak naprawdę z przestrzeni serca ma mniejsze znaczenie. Także to jest dusza, powiedzmy, a to jest taki duch. Czyli ta przestrzeń serca, że ta świadomość też rozprzestrzenia swoją uwagę na różne duchy, czyli to jest ten poziom, manas, tak? Tutaj jest też te rozgałęzienia, to wchodzenie właśnie w coraz niższe partie tej wielkiej gry, wielkiej iluzji i to są budulce, z których zbudowane są potem te ciała tej czystej świadomości i ona gra. I w każdej z tych odnóg swojej świadomości ona podejmuje jakieś decyzje, wykonuje jakieś czynności, czyli gromadzi konsekwencje tych czynności i potem zbiera owoce. Dlatego potem jest tak bardzo uwikłana w tą wielką grę i bardzo trudno jej się wrócić do swojego źródła, do tej świadomości, ponieważ tutaj jeszcze ktoś od niej ciągle czegoś chce, ma jakieś roszczenia, żądania. Także życie po życiu potem się okazuje, że ta karma dosięga tych ludzi, bo oni mają właśnie jakieś owoce do zebrania, które zasiali wcześniej. Także to jest ważny punkt, jeszcze go podkreślę, że jeśli mamy świadomość i mamy pole, to z tego wynika relacja, tak? Właśnie z tego wynika relacja, że jest świadomość i jest coś innego, jest pole. Albo jest inna świadomość, więc tam też jest relacja. Relacja powstaje wtedy, gdy mamy dwa obiekty. Jak jest tylko jeden obiekt, Tak. to nie ma żadnej relacji, więc od razu się pojawia relacja.
Dlatego to się nazywa sambanda, czyli relacja. To jest wiedza na temat różnych relacji, w jakie wchodzi żywa istota. Jiva to jest życie, Atman to jest ta czysta świadomość, która się nazywa Chit. Ta świadomość Chit w formie Chitta, już nazywana Chitta, czyli tutaj zanieczyszczona tymi polami, znaczy świadomość sama nie jest zanieczyszczona, ale obserwator jest zanieczyszczony, bo on wierzy, że jest tym graczem, tak jak mówiłeś, że aktor zapomniał, że jest aktorem. Tak samo tutaj. Żywa istota zapomina, kim jest i wchodzi w te różne role na różnych poziomach głębi tego pola i odgrywa różne role. Jest tak naprawdę świadomość, nigdy nie wie, kim jest tak naprawdę. Ona z dużym trudem w ogóle wraca, no bo zauważmy, gdy rozpraszamy swoją świadomość na tak wiele różnych rzeczy i tam coś się ważnego dzieje, a zawsze się coś ważnego dzieje, bo to jest realne, bo to jest tak zrobione, tak jak gra komputerowa, nawet teraz mówią, że te przyszłe gry komputerowe oparte na sztucznej inteligencji i tak dalej, tych goglach, że to będzie nie do rozpoznania dla człowieka. Zresztą filmy były robione, że człowiek śpi, a tylko sobie odgrywa jakąś grę po prostu, a jego ciało jest wrakiem, tak? Także zobaczmy, jakie to jest jakby przejście na następny poziom ignorancji, czyli oddalenia od tej czystej świadomości. Ona nie tylko ma kontakt z naturą, bo to jest jeszcze jakby mały, tak naprawdę duży problem, ale to jest częścią tej natury. A natomiast sztuczna inteligencja to jest czysto jakby produkt matematyczny. Jak to powiedzieć, że to nie jest prawdziwa rzecz, tylko to jest substytut. Ale jaki substytut? Tamasowy, no bo kto to produkuje? No tylko tamasowe umysły, no bo jaki satwiczny umysł chciałby w ogóle wchodzić w grę, jak może na żywo to wszystko na żywo doświadczać. Tak, ale ponieważ ludzie właśnie są teraz biedni, nie mogą doświadczać, a chcą, bo świadomość jest aktywna. On cały czas chce odgrywać jakieś role. Chcą uciekać przed rzeczywistością. I mogą być różne używki różnego typu, a to jest jedna z form ucieczki przed życiem. Tak, no i w ten sposób właśnie uciekając z deszczu pod rynnę wchodzą w jeszcze gorsze uwikłanie. Bo zamiast doświadczać życia na żywo, wyjść na boisko i z kolegami pograć w piłkę, on gra w piłkę na konsoli. No to ani jego ciało nie korzysta, ani jego serce, tak wszystko, nie ma żadnej sprawności fizycznej, a wręcz przeciwnie. Więc widzimy, że to są jakby takie tamasowe wersje tego, co jest w naturze tak czy inaczej. To są takie wchodzenie w coraz niższe pokłady ignorancji. Więc ta żywa świadomość i ludzie zatracają właśnie swoją świadomość w różnych grach, tak? Często zapominają, że mają zjeść obiad, pójść do ubikacji i tak dalej. I są przypadki ludzi, młodzieży, którzy umierają przy komputerze, grając przez 100 kilkadziesiąt godzin non-stop w grę. Po kilku dniach po prostu umiera z wycieńczenia. Tak samo tutaj dusza po prostu umiera, no bo ta świadomość jest tak zaabsorbowana tymi różnymi rolami, które tu odgrywa, że on w ogóle nie ma szansy powrócić do siebie. A to jest właśnie ten powrót do siebie, czyli do swojej świadomości. I te drobinki naszej świadomości, bo świadomość, jak mówiłem, jest jakby nieograniczona. Przyjmiemy, że ona ma 360 stopni i tutaj pewien tylko fragment tej świadomości koncentruje się na tym duchu, inny na tym duchu i tak dalej. Z tych duchów jeszcze są różne dusze, które tutaj też rozpraszają swoją uwagę na inne wcielenia, a potem to się rozprasza na różne ciała. I w ten sposób żywa istota, świadomość żywej istoty jest rozproszona na tyle różnych tematów czy żyć, wcieleń, jakichś narracji, którymi żyje, bo to jest tak naprawdę narracja w pewnym sensie, w sensie właśnie kontroli, bo on wszystko słyszy, tak? Zwłaszcza w tych czasach. Kiedyś to nie było aż tak istotne, bo ludzie doświadczali wiedzę,
bo mieli ją w żyłach, mieli ją we krwi i mieli ją w ciele, bo byli czystego rodu i ta wiedza, jak wiemy, jest przekazywana we krwi, tak? Dlatego są pewne rody, które właśnie mają tą wiedzę i dlatego się różnią od innych rodów. Dlatego potem powstały narody, no bo to są już te różne grupy różnych pamięci. Ten naród pochodzi tam, powiedzmy, z tego obszaru wszechświata, inny naród pochodzi z tego obszaru wszechświata, bo te żywe istoty właśnie z tych obszarów wszechświata, one inkarnują w tych narodach, które jakby odwzorowują tą wiedzę, którą ma dana cywilizacja i ona potem na przykład inkarnuje na Ziemi jako pewien naród, tak? I tak dalej. No i są narody właśnie satwiczne, rajasowe i tamasowe i to można rozpoznać po cechach i owocach. Ale jeszcze do tego, kto jest kim, jak rozpoznawać, to jeszcze przejdziemy. Jeszcze można powiedzieć o ograniczeniach, bo to są pewnego rodzaju ograniczenia. Tak jak mówiłem, świadomość to jest 360 stopni, ale jest ograniczona do tylko pewnego zakresu. Tu jest inne ograniczenie, czyli to ograniczenia tak naprawdę powodują rzeźbienie w tym polu i to żywa istota właśnie tymi ograniczeniami, które są narzucane przez naturę materialną, czyli Mahamaję, tą wielką iluzję, narzuca tej wszechwiedzącej, żywej istocie różne ograniczenia za pomocą ignorancji, czyli zapomnienia, czy braku dostępu, bo ta rzecz dostęp to jest też w ogóle bardzo duży temat, który w XXI wieku będzie bardzo ważny, jeśli chodzi o internet, bo wszystko będzie właśnie oparte na dostępie. Kto ma dostęp, a kto nie ma dostępu. Tak samo tutaj, żywa istota, wszystko jest oparte na tym, czy ta żywa istota ma dostęp do pewnych zasobów pola, czy wiedzy, czy nie ma dostępu. A czym jest to uzależnione? No, swoimi zasługami, tutaj karmicznymi. Tak samo w internecie ten dostęp będzie dawany ludziom wybranym, bo oni zasłużyli się, na przykład są posłuszni, wykonują swoją rolę w społeczeństwie, tak, nie podskakują i tak dalej. Jak ktoś będzie chciał wprowadzać albo żyć po swojemu, czy wprowadzać jakieś narracje, które są niewygodne, no to ten dostęp będzie mu blokowany. Tak samo tutaj karmicznie dostęp żywej istoty też jest blokowany poprzez jego tamasową karmę. Także ten dostęp tutaj do tej góry, do tej świadomości serca, teraz ludzie mają generalnie zablokowany, no bo nie mają dostępu do swojego ducha. Utracili ducha, teraz jest jeszcze walka o duszę. I to też prominenci Kali Yugi obecnie też tu i ówdzie wspominają właśnie, że my chcemy wasze ciała i dusze. No, dlaczego oni mówią? Czy oni wierzą w duszę? No, ponoć tak, no bo są tam jakiejś tam określonej religii i ta religia jakby mówi, że jest dusza. Chociaż oni mogą być, nie wiadomo, czy są prawdziwymi, jak to powiedzieć, przedstawicielami danej religii, czy nie, czy tylko dla, jak to powiedzieć, image, dla wizerunku, tak, to robią i tak poklasku, dalej. dla wizerunku. Różne rzeczy się robi dla wizerunku. Tak czy inaczej, słychać to właśnie tu i ówdzie, że ci, którzy kontrolują teraz to pole, a wiadomo, że żyjemy w czasach Kali Yugi, więc kto to pole kontroluje? Kali. Nawet jest taka narracja w Bhagavatam. To jest właśnie taka Purana, która jakby tam, gdzie Bhagavad Gita się kończy, ta podstawowa księga Vedy, tam Bhagavatam się zaczyna. I tam jest taka historia, gdzie właśnie Kali, ponieważ Kali Yuga zaczęła się, przyjmuje się, że Kali Yuga zaczyna się po tym, jak Krishna odszedł z ziemi. Był taki awatar praźródła na ziemi. I po tym czasie, jak on odszedł, bo to są właśnie te czasy, które opisuje Bhagavad Gita i Mahabharata, to są ci bohaterowie. Gdy oni odeszli, wtedy Kali Yuga weszła jakby pełną parą. I tam jest taka historia, gdzie właśnie cesarz danego wedyjskiego świata jakby złapał tego Kali, czyli uosobiony Kali, już wszedł na ziemię i zaczął po prostu swoją dharmę, czyli działać zgodnie ze
ze swoją naturą. Jego natura jest tamasowa, dlatego on działa zgodnie z własną naturą i zaczął wprowadzać szkodę, czyli himsę. Złapany był właśnie jak zabija byka, czy coś tam innego, szkodzi i tak dalej. I ten Maharadż, ten cesarz ówczesny, który był jedynym żyjącym potomkiem tych bohaterów Mahabharaty, którzy przetrwali tą bitwę pod Kurukshetrą i potem odeszli z tego świata. Ich jakby potomek złapał tego Kali. Ten Kali jest opisywany, że on jest wysokim mężczyzną, czarnej karnacji, bardzo wysoki, rysy raczej takie bardziej to powiedzieć semickie niż afrykańskie, tak? Chociaż kolor jest ciemny i on jest właśnie tym Kali, tym uosobieniem tego wieku na ten czas. Także to było około 5126 lat temu, gdy Kali się rozpoczęła i on był złapany, no ale ponieważ wiosna, lato, jesień, zima, po jesieni musi nastąpić zima, bo taka jest kolej losu. Gdzieś ci ludzie z tamasową karmą muszą odbierać swoje cierpienie na ziemi. Więc naturalnie dzieje się to w Kali Judze, gdy wiedyzm jakby schodzi i wchodzi ignorancja. Ten Kali był złapany, no, miał zostać ukarany, ale ponieważ cały zamysł jakby we wszechświecie jest taki, że na wszystko jest kolej i pasożyty i ludzie, którzy szkodzą, też mają prawo życia, no bo oni też pełnią pewną funkcję, którą może tam pod koniec, jak mi przypomnisz, to też wspomnę, ponieważ to jest ważna funkcja. Także tamas zawsze był, zawsze będzie i jest. Tutaj nie chodzi w tej wielkiej grze o to, żeby zniszczyć zło na ziemi, bo to już sama koncepcja jest niemożliwa do wypełnienia. Tak. Każdy, kto ma wiedzę, wie, że zło istnieje, tylko ma pewną rolę i pewną funkcję. Cały zamysł w ogóle tej wielkiej gry nie polega na zmienianiu gry. Jak gracz wchodzi w grę, to on nie chce zmieniać tej gry, bo nawet nie jest w stanie. Gra została skomponowana przez programistów, którzy to szczegółowo napisali, przewidzieli wszystkie decyzje gracza i na każdą decyzję gracza jest już pewna ścieżka, która go gdzieś prowadzi. Tak samo tutaj bogowie ze światów wyższych, bo są, tak jak mówiłem, są światy ziemskie, światy niebiańskie i światy niższe, tak zwane piekielne, gdzie są warunki życia piekielne, czyli jest dużo cierpienia. Także są różne światy w tej wielkiej grze i ci konstruktorzy, ci budowniczy z wyższych światów, tak zwani bogowie, oni konstruują cały ten hardware i cały ten software tutaj w tej wielkiej grze i oni już jakby przewidują wszystkie możliwe decyzje graczy i ustawiają na to ścieżki. A praźródło jeszcze kontroluje to wszystko jako po prostu wszechprzenikająca świadomość, żeby każdy gracz szedł zgodnie z tym, jak gra. Tak? Jeśli zadecydował tak, no to nie może znaleźć się w obszarze, którego nie wybrał, albo na którego nie zasłużył sobie, bo ma jakieś obciążenia karmiczne na nim, jeszcze z kimś ma niewyrównane rachunki, więc musi zadośćuczynić. Tak? Jak wyrządził szkodę, no to musi zadośćuczynić. To nie jest tak, że tylko się z tego wyspowiada i powie, że żałuje, no ale szkoda jest wyrządzona i co teraz? To w taki sposób to można wyrządzić pełno szkody, a potem się tylko z tego wyspowiadać i powiedzieć żałuję. No i rzeczywiście żałować, ale szkoda powstała. A tutaj chodzi o to, że każdej akcji odpowiada jakaś reakcja. Jak gracz wykonywał jakiś ruch, jakąś decyzję, spowodował jakieś reakcję, to on nie może powiedzieć, a dobra, to ja teraz wychodzę z tego poziomu i ja sobie wskoczę na inny poziom. Nie, on już tam ugrzązł, że tak powiem, tym, że istnieje na nim jakieś obciążenie. Nie zadośćuczynił tych szkód, które wyrządził, więc to jest tak zwana właśnie zła karma, która go potem łapie, bo tak jak mówiłem, karma to też jest coś, co jakby się pojawia stopniowo, tak jak z nasienia
powstaje kiełek, potem roślinka, potem kwiat i dopiero potem owoc. Tak samo nasze czynności. Robimy jakąś czynność, ale dopiero owoc pojawia się po kilku latach czy po jakimś czasie. Gdy nastąpią warunki ku temu. Tak, albo no to wtedy jest tak zwane w formie nasienia, że one się nie manifestują zupełnie, jeśli nie ma dobrego gruntu. Także jedni ludzie na przykład właśnie zaczynają działać w jakiś nowy sposób, bo znaleźli się w nowym środowisku i to środowisko uaktywnia tą jego wersję na siebie. Bo tutaj żywa istota poprzez właśnie wchodzenie w głębie tego pola, poprzez ducha, duszę i te różne ciała, ona odgrywa siebie, czyli generalnie zamysł jest taki, żeby żyć najlepszą wersją siebie, na jaką nas stać. Ale ponieważ żywa istota zagłębia się poprzez ignorancję w wiele tych różnych warstw, głębi tej iluzji, no to już to nie jest ich najlepsza wersja, bo tą najlepszą wersją tak naprawdę to oni stracili, w ogóle wchodząc w tą grę, bo mogli pójść na boisko i cieszyć się życiem na żywo, a oni zadecydowali usiąść przy grze i wgrać w grę. Więc od razu już są stratni. Już sam ten pomysł jest w ogóle już tamasowy z tego punktu widzenia, że wprowadza cię w grę. Zamiast żyć na żywo, dlaczego młody człowieku grasz w grę, skoro możesz grać na żywo? Nie? Więc tak samo żywa istota, zamiast żyć w świecie, tym prawdziwym drzewie, ona wchodzi w to odbite drzewo, w tą iluzję, Mahamaję. I tutaj odgrywa te wszystkie swoje... To jest taka wersja, że dopiero wejście tutaj w ten dualizm daje pewne doświadczenie. A bycie tam w nieczasie, nieprzestrzeni, w wiecznej błogości nie daje niczego. No ale kto to mówi? Ale dlaczego? Takie wersje słyszałem, więc teraz pytam, jak to jest. No to jeszcze to o tym wspomnę, bo jest taki obszar, zresztą mówiłem to chyba na kosmologii też trochę wyjaśniam, że jest obszar, tak jak mówiłem, jak drzewo stoi na skraju wody, więc ta linia brzegu, która jest linią graniczną pomiędzy prawdziwym światem a jego odbiciem, jest tym obszarem wyzwolenia, gdzie żywa istota się wyzwala i tam rzeczywiście się nic nie dzieje. Okej, tylko że ja to zrozumiałem, że trzeba przejść przez właśnie ten dualizm, żeby wrócić tam i dopiero wtedy możemy, mając to doświadczenie, czegoś innego doświadczenia. Czyli co, mówisz, że można to pominąć, tak? Pominąć co? Zejście na ziemię można pominąć. Gdyby ktoś... Mówiliśmy o linii brzegowej, a ty już mówisz o zejściu na ziemię, nagle tutaj się... Nie. Ja mówię o tym punkcie. Dobrze, ale zejście na ziemię to są te korzenie. Te korzenie to jest zejście na ziemię. Nie korzenie, to są gałęzie. Tutaj są listki i to jest to odbite drzewo. Tak? To jest to odbite drzewo. Prawdziwe drzewo jest tutaj, a my jesteśmy poniżej linii brzegu i teraz tutaj są te różne listki i tutaj są te drzewa i są owoce i tutaj żywa istota wchodzi tak w tą Mahamaję, wielką iluzję. Tutaj doświadcza tego życia. Także teraz doświadcza tego. A my rozmawialiśmy o tym punkcie, gdy ona wraca, tak, do prawdziwego wraca. życia. Czyli skoro wraca, to znaczy musiała tu być. A więc nie, to jest tylko jest taka możliwość, w pewnym sensie, ale żeby pominąć tu zejście na ziemię. Czyli załóżmy, jestem sobie, nie wiem, Atmanem, Atman jest powyżej kreski, Atmanem i stwierdzam, nie idę na ziemię, tylko sobie się rozwijam w innej formie. Może takie coś być? No jeśli ten Atman jest na tyle mądry, że podejmie taką decyzję, ale mówiłem, że Atman poprzez konsekwencje swoich poprzednich czynów i decyzji zostaje okryty ignorancją i odcina sobie dostęp do swojej wiedzy, więc tą wiedzę traci. Grzęźnie w kolejnych pokładach jak to nazwać? Bagna. Tego bagna, że im bardziej się rzuca, tym bardziej się zagłębia, bo rzuca się bez wiedzy, tak? Nie ma jakiegoś konkretnego planu, żeby przeprowadzić pewien plan. Więc tylko się rzuca bezwiednie, więc tylko się cały czas zagłębia. A ty się o co pytałeś? No to się pytam, czy ten Atman pierwotnie, zanim pierwszy raz w ogóle się wcielił gdzieś na jakiejś planecie,
Czy mógł po prostu zdecydować, że nie będę się nigdzie wcielał, tylko się idę w innym kierunku zupełnie? No, jeśli tak się zdecydował, to tak. Tylko że generalnie on ma obciążenia karmiczne. Ale zanim jeszcze miał obciążenie karmiczne. On je ma, bo on to jest jakby wyższa szkoła jazdy. No. To znaczy, to są dalsze etapy wiedzy. Chodzi o to, że ten gracz na razie gra. Na razie gra i jest tutaj. Na razie nie dyskutujmy, co by było gdyby, Dobra. albo i tak dalej, bo na razie jesteśmy tutaj. Jak zrozumiemy to, dopiero będziemy mogli rozumieć tamte rzeczy, bo chodzi o to, że tak jak mówiłem, tą wiedzę należy poznawać stopniowo, bo się nie zrozumie dalszych tematów dotyczących tego prawdziwego drzewa, bo na ten temat też jest cała wiedza i to właśnie jest opisywane w literaturze wedyjskiej, w tych najbardziej poufnych jej Na tych wyższych poziomach. fragmentach. Dla tych, którzy chcą doświadczyć prawdziwego drzewa, bo tak jak mówiłem, Wedy są dla wszystkich, dla tych, którzy chcą się cieszyć sattva guną, raja guną i tamo guną. Dla wszystkich, tylko że one opisują, jak to robić z wiedzą, tak? No bo chodzi o to, że ta wiedza jest dana od praźródła. Więc ona jest dana hojnie dla wszystkich. To nie ma znaczenia, czy ktoś jest w ignorancji, czy w pasji, czy w dobroci. Dla tych w ignorancji też dany jest dostęp do tej wiedzy. Chodzi o to, że praźródło nie chce zostawiać swoich jakby cząstek, tych, którzy są w ignorancji, już na straceniu. Daje im zawsze szansę wzniesienia no bo się. praźródło tak naprawdę daje to samemu sobie, tylko w postaci rozdystrybuowanej. W pewnym sensie. A praźródło również, on jest nami, ale my nie jesteśmy nim. W tym sensie. Także to jest, jego świadomość rozchodzi się właśnie w nas, ale nasza świadomość jest ograniczona tylko do jednej żywej istoty, do Atmana. To jest ta nasza świadomość. Natomiast jego świadomość rozchodzi się na każdego Atmana i potem on towarzyszy temu Atmanowi również na każdym polu głębi jako obserwator, tylko neutralny obserwator. Właśnie to jest ten jeden aspekt, bo ludzie często dyskutują, kim jest ta prawda absolutna, ten Bóg, czy to źródło, Stwórca, jakie on ma w ogóle cechy. Nikt o tym nie mówi. Jedyna wiedza, jaka istnieje na Ziemi odnośnie tego, jest właśnie w Wedach. Tam jest dokładnie opisane, kim jest to praźródło i jakie ma cechy. Także jedną z tych cech jest właśnie to, że on jest obserwatorem, z każdym indywidualnym obserwatorem, on jest obok, w każdym sercu, czyli on jest w każdym naszym sercu i w każdym atomie i pomiędzy atomami. On przenika tą przestrzeń swoją świadomością, tak jak mówiłem, bez żadnych ograniczeń, bo on nie ma żadnych ograniczeń. Tak? Te ograniczenia, jak mówiłem, Mahamaya dotyczy tylko tych, którzy chcą grać w tą grę, którzy jakby zostali uwikłani, że podjęli decyzję. Ta decyzja właśnie zachodzi tutaj, na pierwszej powłoce iluzji, najbardziej subtelnej. Ahankara, czyli ja czynię, czyli ja gram, ja jestem graczem. Teraz ja tutaj działam. I od tego się wszystko zaczyna. Aha, jesteś graczem? No to gramy. I już tutaj. A jak powiesz, ja nie jestem graczem, to jest poziom mukti, wyzwolenia. Wtedy ci, którzy są w stanie zdecydować, żeby wyjść z tej gry, a na tych poziomach czystości jest bardzo trudno, ponieważ to jest czysta sattva praktycznie. Tam jest dużo szczęścia, sukha. To jest esencja sattwy, więc bardzo trudno jest po prostu wyjść z gry, jak wygrywasz, tak? Jak jesteś na samym szczycie. I co? To tak cierpiałem, tyle przeszedłem, teraz jestem na samym szczycie tej gry, stwarzam własny wszechświat nawet, bo takie mają możliwości bogowie z wyższych światów. I co? I teraz mam wyjść? To trzeba się nachapać. Dlatego bardzo trudno jest, ta gra jest tak zrobiona, że bardzo trudno jest z tej gry wyjść. Trzeba mieć pewne kwalifikacje właśnie, czyli spełniać pewne warunki. I to się nazywa w sanskrycie adhikara. Adhikara, czyli warunek, kwalifikacja.
Jeśli coś chcesz, no to musisz spełniać pewne parametry, żeby tego doświadczyć. Jeśli nie spełniasz tych parametrów, to nie masz szans tego doświadczenia. Dlatego adhikara jest bardzo istotna i ta adhikara determinuje, gdzie ta świadomość jest na tym poziomie tej głębi. Tak? Jeszcze tylko na zakończenie powiem, bo to jest też bardzo istotne, ludzie nie zdają sobie sprawy chyba za bardzo, ale ta gra, to z kim my tutaj gramy? No właśnie jest gracz kontra gracz, tak? No bo o co chodzi? Jest jeden gracz, tutaj duch i tak dalej, i tutaj są potem ludzie, tak? Te już ciała fizyczne, powiedzmy, a tutaj są dusze, jeszcze te dusze też konkurują ze sobą o pole, no bo o co oni konkurują? O pole. O co chodzi w tej grze? Żeby zagarnąć jak największe pole i z tego pola czerpać sukha, przyjemność. Dlatego świadomość przenika to pole, tak jak tym polem jest nasze ciało. Przenikamy to ciało i ludzie potem myślą, że są tym ciałem, ale prawda jest taka, że to ich świadomość przenika to ciało i oni się czują tym ciałem. Ale jak ten człowiek wsiądzie do samochodu, to wtedy, a to jest samochód, który on bardzo lubi, to wtedy jego świadomość przenika cały samochód. On po prostu czuje ten samochód, może w nim dobrze się poruszać. A jak ktoś mu zarysuje ten samochód, to on już czuje po prostu ból, tak jakby ktoś... Czyli to jest tylko rzucanie swojej świadomości na pole, tak? To pole staje się nasze, w tym naszym przekonaniu gracza i z tego powodu właśnie następują wszystkie te konsekwencje w tej grze. Dlatego warto właśnie zdawać sobie sprawę, że w tej grze chodzi o to, że jest gracz kontra gracz. Zawsze z kimś konkurujemy. Jak ludzie, które właśnie oddają swoją decyzyjność innym, no to co to jest za gracz? No to on już jest... Takiego gracza to szukają. Po prostu szukają tylko ci, którzy potrzebują takich graczy, żeby ich wykorzystać. Oni ich szukają, więc od razu tamas wchodzi. Tak? Jak tylko ktoś oddaje swoją decyzyjność, od razu wchodzi tamas, bo on z tego korzysta. No bo kto inny? Przecież satwiczni ludzie nie chcą korzystać z tego, bo oni nie chcą ingerować w wolną wolę innych żywych istot. Bo chodzi o to właśnie jeszcze, że jest ta zasada wolnej woli. W tej wielkiej grze chodzi o to, że każdy może decydować, jak chce grać i co chce grać. Ale ponieważ popełnia błędy i ulega iluzji i ma jeszcze tamasowe konsekwencje do odebrania, wtedy jego wiedza zostaje zasłonięta i on staje się wtedy ofiarą jakiegoś innego gracza. I ten gracz właśnie go potem eksploatuje przez wiele wcieleń. I tutaj są też relacje, tak? Ludzie mówią, że inkarnowałem tutaj i tutaj. W tych książkach Michaela Newtona na przykład ludzie relacjonują swoje wcielenia na przestrzeni tej współczesnej cywilizacji i tak dalej. To wszystko to są te wcielenia, z których oni się nie mogą uwolnić, bo tu jest tamas ich trzyma. Potem po śmierci się okazuje, a jeszcze jest ta relacja. Ty podpisałeś jakiś kontrakt na byczej skórze, tak? I teraz musisz spełnić warunki kontraktu. Więc musimy być świadomi w ogóle, czego dotyczy ta gra. Dobrze, a powróćmy do tematu dzisiejszych zajęć, Tak. czyli zastosowanie wiedzy do rozpoznania, kto jest kim. Czyli no, powiedziałeś już dużo, jakby zreasumując tą kwestię rozpoznawania. No to teraz do tego przejdziemy właśnie. Czyli jak do tego mają się w ogóle tryby, w jakich można funkcjonować, bo jeszcze do całej tej układanki jeszcze dochodzi to, że gracz jest w pewnym trybie, czyli jest na pewnej trajektorii. I te są różne trajektorie. Tak? Ta trajektoria, która idzie w dół, się nazywa tamas, czyli ignorancja. Ta trajektoria, która idzie w górę, się nazywa rajas, czyli pasja. A ta trajektoria, która się utrzymuje na tej górze, to się nazywa sattva, czyli dobroć, czystość. Czyli to są trzy tryby, w jakich gracz może funkcjonować. Albo się degraduje, czyli wchodzi w te poziomy głębi tej gry, albo się wznosi,
czyli idzie w górę stopniowo. Jak dojdzie do tej góry, tak jak tutaj, jak doszedł do samego dołu, to każdy wie, że jak czasami się dojdzie na dno, to wtedy łatwiej się odbić. Czyli często ludzie właśnie idą do samego dna i wtedy następuje przełom, bo to jest świat, jedyną stałą jest zmienność, czyli musi nastąpić zmienność. Chyba że ta dusza jest odcięta od swojego źródła, bo jeszcze tego nie wspomniałem, że te listki, że te gałązki, którą ta świadomość jakby się zagłębia, niektóre zostają przejęte permanentnie przez tamas i zostają zutylizowane jako paliwo. I wtedy ten atman traci cząstki siebie, więc to jest bardzo niepożądana sytuacja. On w ogóle czeka na te swoje wszystkie cząstki siebie, że wróci do siebie i będzie sobą, tak? Naprawdę. Więc jeśli to się nie dzieje, tylko traci te cząstki siebie, to on się staje coraz bardziej słabszy i jego szanse w ogóle wyjścia z tego są coraz gorsze. I to nie jest tak właśnie, że on może wrócić do siebie, do poziomu czystej świadomości, jak on ma nieodszkodowane jakieś tam relacje z innymi graczami, tak? Bo to jest gracz kontra gracz. Więc takie są właśnie relacje. Takie są relacje w tej grze. Więc tak jak wszystko ma naturalnie po prostu niszczeje z biegiem czasu, czyli jest ta naturalna entropia, potem z cząstek, z czegoś, z popiołów wzrasta coś nowego, tak? Coś zostało zniszczone, potem coś się rodzi, czyli to jest ta pasja. No i potem znowuż, gdy pasja się kończy, no to musi nastąpić zmiana. Więc albo są teraz dwie opcje. Albo ta zmiana jest taka, że żywa istota utrzyma się w tym trybie rajas i wejdzie na tryb sattva, albo się degraduje. Także tutaj jest też newralgiczny punkt, w którym wielu ludzi się też znajduje. Oni odnoszą sukces, budują się, tworzą, i dochodzą do pewnego momentu, gdzie są na szczycie. Jakby to jest ich, jak to powiedzieć... Spoczywa na laurach. Że osiągnął szczyt i już mam wszystko i mam wszystko gdzieś. Tak, to jest i w związku jakby z tym może spaść. To jest jego maksimum, na jakiego stać tak. w danym wcieleniu na przykład. Już karmicznie nawet, no bo nie ma wyższej adhikary, tak? Więc wyżej nie, to jest jego maksimum. I teraz co on zrobi? No, zużył po prostu całą swoją energię na wejście w górę, czyli całą dobrą karmę, rajasową i sattwiczną karmę, zużył na wspięcie się na szczyt. I teraz jego konto karmiczne już jest puste. Więc od razu atakuje go tamas, no bo już, więc tacy ludzie muszą się bardzo bronić, oni muszą teraz poszukiwać towarzystwa ludzi sattwicznych i się uczyć, zdobywać wiedzę, żeby nie paść znowuż ofiarą tamasu, co się dzieje właśnie, no zawsze się działo, bo tamas zawsze. Więc to jest ważny punkt. No a teraz omówimy gdzie jakby te różne obszary tej głębi, jeśli chodzi o te tryby natury. Więc gracz generalnie są właśnie takie obszary w tej wielkiej grze, w której i tutaj też są, powiedzmy, no tutaj też są jakby takie trzy podpoziomy, tak? Każdy z tych trybów, ponieważ te trzy tryby, one jednocześnie człowiek funkcjonuje, ponieważ ma tyle różnych twarzy i tyle różnych agent, w tym jest rajasowy, a w tym jest tamasowy, a w tym jest trochę sattwiczny i tak dalej. Ma takie różne cechy, tak, konfiguracje. Także generalnie ludzie na Ziemi, tak jak mówiłem, to jest to pierwsze niebo, tak jak też w tych opowieściach Tolkiena, to jest środek jakby centrum świata, skąd można albo się wznieść, albo się zdegradować. Więc generalnie ludzie są uważani, że to są gracze rajasowi. Bogowie z wyższych światów to są gracze sattwiczni i gracze z niższych światów to są tamasowi.
Czym charakteryzuje się Rajas? Jak sama nazwa wskazuje, Raja, czyli król. Czyli główną cechą tych graczy jest to, że oni są królami, czyli panami. Są panami na swoim polu. I to w słowiaństwie, czy gdziekolwiek jest takie właśnie, są takie przekazy i narracje, że tam każdy człowiek był królem, radżą swojego królestwa. Nawet w różnych bajkach właśnie, jak nawet na inne tematy czytałem, to jest, że król, i zresztą też słychać, że król to i tamto, księżniczkę szukał czy coś, ale tak naprawdę to byli ludzie, no nie tacy jak my, bo my jesteśmy w innych czasach, nie jesteśmy już tym królem. Właśnie chodzi o to, że to swoje królestwo, czyli tą suwerenność ludzie stracili w Kali Judze. Także tutaj można, jeśli chodzi o ludzi, no to są jakby takie trzy klasyfikacje. Ci, którzy utrzymali swoje królestwo, czyli są panami swojego pola to znaczy ciało, swój obszar, rodzina, może kawałek ziemi, dom i tak dalej, tylko że oni nie są właścicielami, bo w tej wielkiej grze nie ma czegoś takiego jak własność, tylko jest wiedza, że to jest pole i znawca tego pola. Tak jak mówiłem, jak jest w Bhagavad Gita wspomniane, jest kshetra, czyli pole. Są dwa składniki tej wielkiej gry. Tylko jest pole i jest znawca pola. Nie ma nic więcej. Potem to są rozróżnienia, jak to pole w ogóle wygląda i jakiego rodzaju znawcy są. Ale samo słowo znawca, czyli kshetra gya, ten, który zna pole. Także tu nie ma własności, tylko zna, jak to powiedzieć, wiedza, wiedyzm, czyli ta gra polega na tym, że zagarnia się pole, ale poprzez poznanie tego pola i wtedy, jak to powiedzieć, opiekowanie się tym polem, kultywowanie tego pola i z tego pola potem wyrastają jakieś owoce, które potem ten suweren zbiera ze swojego królestwa. Uprawę pola. Także ci, którzy są królami, czyli mają suwerenność, czyli to były cywilizacje wedyjskie i wiedyzmu, takież prasłowianie i tak dalej, mieli swoją suwerenność i można powiedzieć, że właśnie byli graczami takimi rajasowymi. W takim wedyjskim punkcie widzenia. Tak. Natomiast gdy taki gracz jakby wchodzi pod wpływ ignorancji, tamas, bo jest rajas, tamas, teraz ta pasja może się albo zmieszać z ignorancją, albo się zmieszać z dobrocią. Gdy miesza się z dobrocią, no to mamy do czynienia z człowiekiem, który jest nie tylko suwerenem, ale on już wchodzi na tą trajektorię, że zabezpiecza się przed upadkiem. Chodzi o to. Tu jest ten punkt zwrotny, to jest ten szczyt. Czy on teraz spadnie w tamas, czy się utrzyma w sattwie? No, żeby się utrzymać, musi wykonać pewną pracę, bo tak jak mówiłem, sattwa charakteryzuje się tym, że na początku jest cierpienie. Czyli ten król, on już ma wszystko i jeśli ulega lenistwu i swojej jakby pysze, od razu upada. Natomiast jeśli, mimo że jest królem, że jest suwerenem, zaczyna praktykować coś wyższego, czyli te wartości sattwiczne, no to wtedy on wchodzi w ten tryb pasji w dobroci i jest w stanie się utrzymać. I to są generalnie ludzie, tak powiem, praktykujący jakieś jak to nazwać, rozwój duchowy i po prostu kontakt z tą przestrzenią serca, bo to jest ta przestrzeń serca. Tutaj ten król to jest ta ziemia, to jest ten obszar fizyczny, czy tam energetyczny przestrzeni. Dlatego ci ludzie, którzy jakby tutaj są, no to już zabezpieczają się przed tym upadkiem. No, w dzisiejszych czasach trudno jest jakby podać przykład takich ludzi. Nawet ktoś mnie na szkoleniach pytał,
kogo tutaj z ludzi takich publicznie znanych można powiedzieć, że to jest człowiek satwiczny, no to nie umiałem odpowiedzieć. Tak? Są tacy, ale oni nie są publicznie znani. Ci wszyscy, którzy są publicznie znani, chociaż pozują na jakichś tam świętych czy uduchowionych, niekoniecznie nimi są, a ci, którzy mają wiedzę, widzą, że oni nie są, ale to tylko widzą ci, którzy mają ten noktowizor, tak? I widzą w ciemności, a inni są w ciemności, bo są zakryci niewiedzą. Więc gdy ten suweren traci swoją suwerenność, przestaje być królem, staje się parobkiem, czyli staje się parobkiem, czyli traci suwerenność. No ale kogo parobkiem? No parobkiem tutaj już tej ciemności, bo ta ciemność jakby go tutaj próbuje, tamas, tak? Czyli jest pasja, ignorancja. Próbuje go już tutaj jakby ściągnąć coraz niżej. Także to są właśnie te czasy obecne Kali Yuga, gdy Kali Yuga weszła i wiemy, że ludzie żyli sobie wolno na ziemi, a potem pojawili się jacyś tam królowie, którzy powiedzieli, nie, czy królowe, że o nie, to cała nasza ziemia należy do królowej albo do króla, a ty jesteś parobkiem na tej ziemi. I to jest właśnie ten przykład, że tu są ci ludzie, którzy stracili suwerenność i generalnie cała populacja ludzi straciła suwerenność i stała się parobkiem różnych, jak to się mówi, błękitno-krwistych rodów, które jak cechy i owoce ich działań pokazują, Są władcami tamasu. są tamasowe, tak. No i one się, wiemy, gdzie pojawiały na ziemi i tak dalej. No i tak właśnie wyglądają teraz czasy Kali Yugi. Więc tutaj są ludzie, którzy są pod wpływem tamasu. Więc kto to jest? No to są ci, którzy są pod tym wpływem, czyli tutaj mamy różnych ludzi. Mamy na przykład no, ci, którzy pracują w agendzie ciemności, tak? Czy tego chcą, czy nie chcą, tak czy inaczej nie ma znaczenia. Jak ktoś jest parobkiem, ale nie chce, no to on nic na to nie poradzi. To jest król, oni mają wojów, rycerzy i tak dalej, uzbrojonych. Tak to było w czasach średniowiecznych, więc ten człowiek za bardzo nie miał wyboru. Więc, no ale wybór miał. Chodzi o to, że to jest pewna konsekwencja. On się teraz znalazł w pewnej jurysdykcji. W jurysdykcji opanowanej przez tamas. Dlaczego się to stało? No, jest graczem w wielkiej grze. Widocznie jego czyny i decyzje spowodowały, że znalazł się teraz tutaj, na niższym poziomie. Dlaczego upadł na ten poziom? No, on był graczem. On musi teraz sam się dowiedzieć, dlaczego tutaj upadł. Tak? Musi zdobyć wiedzę, czyli musi mieć kontakt z ludźmi, którzy mają wiedzę, czy jeszcze wyższą wiedzę. Jeśli tego nie ma, no to on tutaj jest pod wpływem tamasu, więc to są generalnie, no, jak to powiedzieć, obywatele, tak? Kiedyś to się nazywało niewolnicy. No i wśród tych niewolników, którzy są niewolnikami, bo stracili suwerenność, są różnego rodzaju ludzie. Niektórzy są niewolnikami, są szczęśliwi z tego, bo mają różne funkcje. Na przykład zarządzają niewolnikami i tak dalej, mają bat nad sobą, też mają bat kogoś wyższego szczebla, tak? Ale sami też mają pod sobą, więc rzucają winę na tych, którzy są poniżej i tak dalej. Ta konsekwencja jest rzucana na coraz tych niższych. Także tu są różni właśnie niewolnicy, czyli ludzie, którzy nie mają wolności, czyli muszą zachowywać się tak jak ich Pan im każe. Nie mają możliwości ucieczki od tego. Także tutaj można by jeszcze jakby no nie wiem kogo zakwalifikować. To może później. Kogo tutaj mamy? Także tutaj są ludzie, powiedzmy, uduchowieni albo na duchowej ścieżce. O. Na duchowej. Duchowa w sensie manas, tak?
czyli ścieżka, która ich łączy z przestrzenią serca, z Tak. manas duchowa, czyli ten duch, który potem rozchodzi się na różne dusze. Tutaj są te duchy. Także ludzie, którzy praktykują rozwój duchowy, oni właśnie mają połączenie z sercem, ze swoim duchem, nie utracili ducha. I wgłębiają się w swoją suwerenność coraz bardziej. No tak, to jest warunek konieczny, żeby w ogóle iść dalej. Jak tego nie masz, no to jak nie masz suwerenności w swojej grze, czyli ktoś kontroluje teraz twoje decyzje w tej grze, no to jesteś tylko pasażerem. No. Tak? Także tu są ci ludzie. Kogo mamy tutaj teraz? Czyli to jest też tamas zmieszany z rajas. No kto tu jest? Tamasowi władcy, czyli tu są tamasowi władcy, tacy właśnie jak... Politycy, no. Nie, władcy, tacy jak Kali, właśnie Kali, uosobienie Kali, czyli to jest Kali uosobiony i również inni tamasowi władcy. Władcy, bo on jest też jeszcze, on włada tamasem, tak? On przeszedł na ciemną stronę. Tutaj jest właśnie ciekawy punkt. Ludzie są często kuszeni, aby przejść z pasji w tryb tamasu właśnie, tak jak to w różnych bajkach czy historiach, kuszeni są różnymi, że będziesz królem, będziesz miał to, będziesz miał tamto, będziesz wielki. To są te właśnie obietnice, że człowieku, przejdź na stronę ciemności, będziesz królem, będziesz wielki, będziesz rządził, będziesz rozkazywał, więc tutaj jest bardzo łatwo upaść i ludzie często upadają, ponieważ no, oni nie chcą być, tutaj są na samym dole, tak? Tutaj nad nim jest król, tutaj jeszcze ci, którzy są zupełnie na ścieżce duchowej, a oni są tylko niewolnikiem, więc naturalnie taki niewolnik czy obywatel chce być władcą, no ale będziesz władcą tamasu, no i oni się zgadzają, podpisują cyrograf z diabłem, ten umowny, czy dosłowny i wchodzą pod wpływ tamasu. Tylko że jest właśnie pewien trik, bo jak wiemy tamas działa poprzez oszustwo. I ten niewolnik, czy ten człowiek, który myśli, że zostanie teraz królem, bo przystąpił do tamasu, on tak naprawdę schodzi na sam dół. Bo tu jest pewna struktura i to nie jest tak, że jesteś nowy i jesteś na samym górze. To jest tylko taka obietnica. I ludzie się łapią na tą obietnicę, że przejść na stronę ciemności, będziesz władcą. Natomiast fakty są takie, że on idzie na sam dół, no bo tutaj jest nowy. Nowy i w ogóle głupi. Tak? Więc od razu jest wykorzystywany przez prawdziwych władców, takich jak Kali i wielu innych potem. Także ci ludzie są tu. I co to są za ludzie? No to są ludzie, którzy jakby swoimi czynnościami egzekwują, wprowadzają agendę tamasu, tak? Czyli to są wszyscy właśnie, no tak jak mówiłeś, tamasowi politycy, czyli którzy wprowadzają pewnego rodzaju zasady, tak? Ustawodawstwo, które nie jest darmiczne, czyli zgodne z zamysłem Stwórcy. To jest, czyli to są właśnie, kogo tu mamy? Politycy. Influencerzy. O, to jest ciekawy. No bo oni też swoim wizerunkiem, oni zbierają właśnie jeszcze tych tutaj, którzy się wewnątrz swojego serca nie zgodzili na przejście na ciemną stronę. Cierpią, no bo są niewolnikami, ale z natury są to ludzie dobrzy jeszcze, tak? Oni wierzą w dobro i wierzą, że należy jakby być dobrym, nie należy ranić innych, szkodzić innym, bo tutaj o to chodzi, tak? Albo będziesz szkodził innym, himsa, albo wyrządzał krzywdę, albo nie. Więc generalnie, ponieważ żywa istota z natury jest pełna dobroci i świadomości, ona nie chce wyrządzać krzywdy, zwłaszcza, że podświadomie, czyli z wyższych poziomów swoich ciał subtelnych, ona wie, że to jest dla niej szkodliwe, ale tutaj jest w cierpieniu, więc zgadza się. Jeśli się zgadza, to po prostu staje się właśnie na przykład takim politykiem. I wtedy taki niewolnik staje się wpływowym politykiem. On już czuje się
że jest ważny. Czuje się kimś. Tak, czuje się kimś, ale tak naprawdę on myśli, że jest władcą Tamasu, ale tak naprawdę nawet za tego życia oni często się orientują, że oni nie są władcami, że oni są manipulowani z wyższych kondygnacji tej całej struktury tamasowej. Okej, politycy, ale nie wszyscy politycy, bo mogą być wyjątki, którzy wchodzą w to bagno po to, żeby mieć jakiś wpływ dobry. Czy pojedyncze rodzynki mogą być dobre, także może nie wszyscy. Tak samo influencerzy też w pewnej części mogą, powiedzmy, wpływać dobrze. Nie, mówię influencerzy, którzy promują agendę Tamasu. Tak? Tak, Jeśli to tak. są influencerzy, którzy promują agendę pasji, czyli na przykład twórczości, życia w dostatku i tak dalej, no to oczywiście nie. No politycy, tylko odnośnie polityków teraz te struktury są takie, że trudno się utrzymać jakiemuś tam politykowi, będąc po prostu... Trudno być niezależnym tam. Tak, będąc wolnym od szkodzenia innym. Oni są po prostu jakby wkręcani w szkodzenie innym, no bo taka jest agenda, tak, Tamasu, więc to jest trudno. No to są może też ci, którzy na przykład żołnierze, znaczy ci, którzy wykonują fizyczną pracę, czy jacyś tam jak to powiedzieć, mundurowi, którzy po prostu działają dla struktur Tamasu i egzekwują tamasowe prawo, tak? Czyli to prawo ustanowione przez tych tamasowych władców. A po środku, no to jest po prostu to jest cały jakby wachlarz różnych ludzi, którzy są, no ale tutaj są generalnie tacy ludzie, którzy no, są w Tamasie, no, to już różnie, to już można by jakby, to jest jakby takie ogólnie jak rozpoznawać innych, jak rozpoznawać też siebie, gdzie my jesteśmy tutaj, bo generalnie ludzie myślą, że ja jestem tam mieszanka Rajas i Sattva, taka, a się okazuje, że po takim szkoleniu on mówi, nie, ja jednak jestem w Tamasie i tak dalej. No, ale to też jest dobre, bo ci, którzy jakby, ktoś, kto nie ma wiedzy, myśli, że wie wszystko i że jest bardzo mądry. Im więcej wie, tak naprawdę realizuje, że wie bardzo mało, bo jest jeszcze tyle do poznania. Dlatego naturalnie ludzie, którzy mają wiedzę, są bardzo jakby skromni i ostrożni. Natomiast ci, którzy są głupcami, są właśnie bardzo przemądrzali i odważni w szkodzeniu innym, bo są bardzo przekonani, że oni mają rację. Dlatego im bardziej są przekonani, że mają rację, tym bardziej szkodzą innym, bo myślą, że niosą dobro. Właśnie tutaj na tym polega ten trik Tamasu, że teraz, tak jak mówiłem wcześniej, rzeczy, które są tamasowe, uznawane są za święte, a rzeczy, które są święte, uznawane są za tamasowe. A pasja jakby zostaje pasja. Tutaj są ci milionerzy, tutaj są ci, którzy jakby są trochę, żyją na innych zasadach, tak? Którzy mają pieniądze, mogą uciec. Na przykład jak tu jest wojna, no to on sobie pojedzie do innej jurysdykcji i będzie miał spokój. Jeszcze na tej wojnie zarobi. Tak? No bo na wojnie się zarabia, bo to są między innymi. Także tutaj kwestia właśnie jurysdykcji jest też istotna, no bo co to znaczy jurysdykcja? To znaczy pole. Któryś z tych graczy zagarnął pewien obszar tego pola i nazwał to jest moja jurysdykcja i teraz ja w tej jurysdykcji swojej ustanawiam jakieś prawa i to jest odgórnie, to jest od bogów poprzez ludzi aż do tamasowych agent w światach niższych. Każdy władca ma swoją jurysdykcję, tak samo jak każdy człowiek jako suweren, król ma swoją jurysdykcję, którą zarządza. Jeśli zarządza nią zgodnie z zasadami natury, matki natury, to jest uznawany za darmiczny i jest na ścieżce wznoszącej. Jeśli ta jurysdykcja i on sam funkcjonuje i wszyscy pod nim, bo mówiłem, że ten władca zbiera 1/6 karmy swoich podwładnych, więc jeśli ta jurysdykcja działa według tamasowych zasad, no to
I on się degraduje. Tutaj on się degraduje w tym sensie, że on nie ma już aspiracji jakby wznosić się wyżej, bo on wierzy, że tamas to jest ta ścieżka. On nie ma wiedzy na ten temat w ogóle, ducha i tak dalej, tych wyższych sfer świadomości. On widzi wszystko jako po prostu ustawienie się na jakiejś tam tablicy, drabinie. Także lepiej być na szczycie tej drabiny niż na samym dole. Także to są władcy tamasowi i oni idąc ścieżką ciemności, czyli ścieżką zaciemniania, czyli odgradzania ludzi od wiedzy, manipulują nimi i w ten sposób jakby są tymi władcami. Ale ta pozycja też jest im dana z góry, bo taka jest ich funkcja, bo są tacy ludzie, którzy zasługują na bycie oszukanym, ponieważ oni oszukiwali innych, więc muszą teraz doświadczyć tego na sobie. Dlatego w ten sposób właśnie tutaj odpowiadam na tą kwestię, że taka jest funkcja ignorancji i tamasu, zła, że nie da się zlikwidować zła, można tylko wejść pod wpływ zła albo wejść pod wpływ dobra, albo pod wpływ pasji, ale nie można tego zlikwidować, więc wszelkie próby likwidowania zła już można wiedzieć, że to są narracje tamasowe, tak? Okay. Nikt z wiedzą o tym by nie mówił. Czy to mówisz, że wspomnisz coś o pasożytach, więc jaka jest rola pasożytów? Nie, to właśnie ta rola tamasu, ignorancji. No, czy pasożytów też, bo on jakby żerują na tych niewolnikach. No jest taka, że oni muszą odebrać owoce swoich decyzji i czynów. Więc taka jest ich rola, taka jest rola tych władców ciemności. Tak, także ich nie da się jakby usunąć, zwłaszcza gdy jest ich czas. Teraz jest Kali Yuga, więc tym bardziej jest to niemożliwe. Więc to, na czym powinniśmy się skupić, to przede wszystkim na sobie. Jaka jest nasza agenda, tak? Bo ludzie żyją różnymi narracjami, różnymi agendami. To jest zadziwiające, jak ludzie po prostu wciąga i jakby ich interesuje czyjeś życie, tak? Że gdzieś się dzieje jakieś zło i my teraz musimy to zło zniszczyć. Tam na drugim końcu świata dzieje się jakieś zło i my z całą swoją armią teraz jedziemy, żeby zniszczyć to zło. Także od razu widać, jaka to jest narracja, tak? Tak. No jeszcze dobra. jakieś... Nie, no tutaj jasne, czyli... Aha, a tutaj, góra. no oczywiście tutaj mamy bogów, tutaj są powiedzmy anioły, tak? Czyli to są te niższe światy satwiczne, anioły i tym podobne jakieś istoty niebiańskie. Tutaj są już bogowie ze Swargi, ci, którzy tworzą te niższe światy, bo światy są jakby tworzone, czyli oni się nazywają Deva, tak? Deva w literaturze wedyjskiej, czyli to są te satwiczne istoty. To są ci Deva, a potem jeszcze są jakby już, jak jest skondensowana satwa, to nad nimi są mędrcy, czyli oni się nazywają Rishi na przykład. Rishi lub Muni. No albo nawet Gyani. O. Gyani, czyli ci, których celem jest wyzwolenie, czyli wyjście z całej tej gry. Także to są te już najwyższe tutaj światy, czysto satwiczne. No i tak to tutaj mniej więcej wygląda. Ludzie generalnie, jak mówiłem, mieli kontakt z aniołami, z bogami trochę mniej, już bliżej tutaj z tymi istotami. No ale teraz w Kali Judze jakby to zatracili kontakt też ze swoim sercem. No i zatracili też swoją suwerenność, czyli tą swoją pasję. Pasję tworzenia i kontrolowania, dlatego generalnie społeczeństwo jest rajasowo-tamasowe w dzisiejszych czasach i ci, którzy no, niektórym się udaje czasami suwerenność utrzymać poprzez zasoby materialne, bogactwo, czy jakieś układy właśnie z dawnych czasów. Okej. I czy na ten temat to wszystko? Także tak myślę. Ale to jest jakby taki właśnie przykład, w jaki sposób właśnie wykorzystując tą wiedzę można widzieć, kto jest kim. Bo ludzie generalnie przyjmują ignorancję za wiedzę, a wiedzę za ignorancję. Więc od tych właśnie władców swoich tamasowych nie widzą, jakie oni przynoszą skutki, jakie mają w ogóle cechy.
Dobra. Także to wygląda. Czyli ten temat mamy. Jeszcze takie pytanie od jednego z widzów. 2 pytania. Jak ta wiedza kompletna się może ustosunkować do kwestii LGBT i do jedzenia mięsa? Jak osoba, która ma wiedzę, jakby dostaje tego rodzaju pytanie, No. to ona jakby widzi to z lotu ptaka, z większej perspektywy, tak? No. I my też tak powinniśmy działać. Najpierw się zastanowić, dlaczego mam takie pytanie, tak? Dlaczego ja teraz mam odpowiedzieć? Ktoś mnie pyta o to, tak? Czyli ja teraz mam swoją uwagę poświęcić na ten problem, tak? Więc najpierw należy ustalić, czy to jest mój problem, czy to nie jest mój problem, tak? No bo są różni gracze. Tu jest wielka gra po prostu o pole. Tak. I inni gracze absorbują naszą uwagę, bo tak jak mówiłem, poprzez uwagę ta świadomość zostaje rozpraszana. Tu go coś interesuje, tam, dlatego się mówi, ciekawość jest pierwszym stopniem do piekła, ponieważ świadomość jest ciekawa, co tam jest i ona wchodzi w to pole i zostaje... Czyli te korzenie są coraz cieńsze w tym kierunku. Nie korzenie, gałęzie. Dobra, gałęzie. Bo korzenie są w górze. Tak. No. I coraz cieńsze i no, ta uwaga jest coraz mniejsza, bo jest rozproszona. Tak, więc jak ja słyszę takie pytania, to od razu mi się nasuwa inne pytanie. Dlaczego w ogóle ten temat, tak? Tak. Przecież jest, o co tutaj chodzi w tym temacie? Dlaczego Równie w ogóle dobrze on jest możemy poruszany? zapytać, no, czy Ziemia jest płaska, czy takie inne No ale już rzeczy. kontynuujmy ten i No. wtedy ktoś może odpowiedzieć, no dlaczego ten temat? No dlatego, że na przykład ci ludzie tutaj cierpią, oni są dyskryminowani, oni mają gorzej tutaj i tak dalej, nie? No ale wtedy można zadać pytanie, ale dlaczego akurat oni? Przecież ich jest na przykład niewielu procentowo, a są inni, którzy są jeszcze bardziej dyskryminowani i jeszcze Tak. bardziej cierpią. Co na przykład chodzi o samotne matki albo o samobójców. No chyba Ludzi samobójców... depresji, no. Może Tak, no ale generalnie już ilu jest samobójców w ogóle teraz w ostatnich czasach, tak? Dlaczego się o tym nie mówi? No. Dlaczego jest ten temat, a nie temat na przykład singli? Dlaczego człowiek traci 10 czy 15 lat życia w życiu singla? No oczywiście wydaje wtedy dużo pieniędzy na alkohol, na imprezy, na to i tamto i na wiele innych rzeczy, żeby poszukiwać swojego partnera, więc to jest oczywiście wielki biznes, więc im więcej singlów, tym lepiej, tak? Nie jest dobre dla tamasu, aby ludzie już byli jakby ukonstytuowani w swojej suwerenności. tak, suwerenności i w swojej jakby takim bezpiecznym w sensie miejscu, gdzie czują się dobrze, tylko jeszcze szukają czegoś, czyli czegoś im brakuje, czyli Tak. szukają, więc tak jak mówiłem wcześniej, małżeństwa były aranżowane już za młodu, że kobieta miała spokojny umysł, mężczyzna też. Nie tracili 10 lat na poszukiwania partnera, bo to już było zaaranżowane przez ludzi mądrzejszych od nich, czyli przez ich rodziców, którzy jeszcze konsultowali to z astrologią, żeby widzieć, czy te dwa umysły, czyli czy te dwa serca, te dwa manasy się ze sobą zazębiają, tak? Czy będą zgrzyty, czy nie będzie zgrzytów. Jeśli nie ma zgrzytów, no to i nie było rozwodów, bo nie było zgrzytów. Teraz, więc jest taki temat singli, temat przedsiębiorców, tak, że tracą majątki i tak dalej. Jest tyle różnych tematów, które by można poruszać, które dotyczą tak naprawdę całego społeczeństwa, a ludzie zadają pytania o jakieś tam małe fragmenty, tak? Przecież tego cierpienia jest na ziemi tyle. Więc dlaczego mówimy akurat o tym? No właśnie dlatego, że tak jak mówiłem, modus operandi tamasu jest przekierowanie uwagi i oszustwo. Tak jak iluzjonista robi jakiś trik, tutaj strzela, a tutaj coś zrobił, co nawet nikt nie spojrzał. Tak? Więc tak samo jest tutaj w tym przypadku. Dlaczego ludzie dają za darmo coś, co jest największą wartością ich. A co jest tą wartością? Mówiłem w innych nagraniach, że uwaga, tak? Bo za uwagą idzie energia, czyli narracja. Jest jakaś narracja. Ludzie skierują swoją uwagę, więc są ciekawi. O, to jest ciekawy temat, zobacz.
Oni cierpią, dlaczego im jest tak źle, nie? Więc już od razu są nakierowanie, ich uwaga jest ukierunkowana w pewien kanał, który jest oczywiście przejęty przez Tamas i w ten sposób żywa istota, która jest naturalnie suwerenna, wchodzi w cudze problemy, które jej nie dotyczą. Tak? I teraz się interesuje i całe swoje życie zamiast grać, być tym graczem suwerennym i grać dla siebie, oni tak naprawdę grają dla innych i nawet tego nie widzą. Tak? Tak. Czyli rozdają siebie za darmo. No to na co mogą zasłużyć? No, tylko na cierpienie, tak? Bo taka jest natura rzeczy, takie jest prawo naturalne. A pytanie odnośnie jedzenia mięsa. Ciało ludzkie jest takim doskonałym jakby instrumentem nadawczo-odbiorczym, jak również pojazdem, tak, jakimś tam kombinezonem, czy jak to z wielu powłok składającym się, który jest w stanie przystosować się do różnych warunków życia. Więc są ludzie, którzy żyją na Grenlandii i jedzą foki, bo tam nic innego nie ma. Tak. Są ludzie, którzy żyją w tropikach i jedzą tropikalne owoce. Tak? Więc tak naprawdę ciało ludzkie generalnie może się przyzwyczaić do każdego rodzaju diety, zwłaszcza, że jest 400 000 gatunków ludzi we wszechświecie, które, jak mówiłem, pochodzą z różnych części wszechświata i inkarnują na Ziemi jako różne rody, nacje, które się charakteryzują swoją specyfiką. Więc pewne właśnie narody czy gatunki ludzkie, można powiedzieć, no, są bardziej tamasowe, rajasowe lub satwiczne. Dlatego wiadomo, że satwiczni ludzie nie będą rodzić się pod kołem podbiegunowym, no bo mają inną karmę. Także tutaj rajas, no to jest generalnie, nawet w czasach wedyjskich, królowie czy wojownicy, ci mówiłem, którzy są ramionami społeczeństwa, oni też jedli mięso jeszcze w czasach wedyjskich. Nawet bohaterowie Mahabharaty też jedli mięso. Tylko to było oczywiście inne mięso, bo tak jak w tym filmie Avatar, czy tak jak Indianie, jakieś ludy rdzenne, widać, że oni się modlą do ducha tego zwierzęcia, czyli do tej świadomości, która kontroluje dane stado albo dany gatunek na tym terenie i po prostu biorą to, co jest im naturalnie dane, bo oni żyją w takich warunkach. Taka jest wiedza przodków, która płynie w ich krwi i oni to robili od pokoleń i tego nie zmienią. To jest świadomość, która weszła w takie ciało i pożywieniem tego ciała jest mięso, więc on to mięso je. Ci, którzy nie jedzą tego mięsa, no widocznie ich karma jest inna i tak dalej. No. I to mięso oczywiście też potem przynosi jakieś dodatkowe, następne skutki karmiczne też, tak? To teraz wyobraźmy sobie te zwierzęta. Kiedyś to właśnie chodziło o to, że ten suweren, czy król, czy radża jakiś szedł do dżungli i walczył z niedźwiedziem, czy z tygrysem, wręcz albo z nożem nawet, jeśli go zabił, czyli jest równa walka, tak jak drapieżnik z drapieżnikiem walczy. Takie jest prawo natury. Kto kogo pokona, ten tego zjada. Tak? Teraz jest zupełnie inaczej. Te zwierzęta są hodowane tylko właśnie dla tego celu. Ich w ogóle mięso jest zupełnie innej jakości. Poza tym jeszcze ten strach, ten cały mental, przecież zwierzęta są bardzo wyczulone, tak? Więc wiedzą, co ich czeka, więc już są zestresowane, jest stres. A gdzie ten stres wchodzi? No w mięśnie, tak? Jak ludzie jedzą te mięśnie, no to zbierają te wibracje strachu. Tą traumę. Tak, więc z tego powodu na przykład nie jest polecane jedzenie mięsa, no bo po prostu wprowadzamy pewne wibracje do swojego organizmu, więc zależy, na jakiej trajektorii jesteśmy, będziemy preferować różnego rodzaju pożywienie. Okej. Dobra. Coś na zakończenie? Także, no na zakończenie warto by tylko podkreślić, że tutaj nie chodzi o to, żeby zmieniać to pole i teraz te układy tego pola, tylko stać się suwerennym graczem i zastanowić się, czy ja chcę
być na ścieżce degradacji, czy na ścieżce wzrostu i odpowiednio przyjmować swoje towarzystwo tych ludzi, którzy demonstrują takie cechy, ale nie słowem, tylko swoim życiem, bo jest wielu różnych narratorów, którzy właśnie którzy po prostu mówią o świętych rzeczach, ale sami są jakby pracownikami agencji. Ciemnej strony mocy. Tak, tak. Więc to w dzisiejszych czasach trzeba mieć wiedzę, trzeba zdobywać wiedzę. A od kogo jest ta wiedza? No właśnie mówimy, jak nie mamy w sobie, bo wiedza to jest to, co jest na nośnikach naszego ciała fizycznego, ciała subtelnego i ciała manasowego. Jak nie mamy dostępu z powodu swojej tamasowej karmy do tych zasobów wiedzy, no to wtedy jedynym rozwiązaniem, i właśnie dlatego jest to tak, że jest wiedza cudza też. Czyli to jest ten trzeci rodzaj pramany, czyli dowodów. Jeśli tego dowodu nie ma we Twojej krwi, w mięśniach, ani w Twoim poziomie serca, bo nie masz dostępu akurat do serca, bo jest taka, tak sobie ktoś nagrabił, no to jedyną jego opcją tak, na wyjścia z tej sytuacji jest wiedza cudza. No i właśnie dlatego trzeba rozpoznawać, od kogo przyjmować wiedzę. A jak mówiłem wcześniej, wiedza zanikła w dzisiejszych czasach, bo jest tylko informacja, czyli zawodowi recytatorzy recytują coś, co nie ma ani w ich mięśniach, ani w ich krwi, ani w ich duszy, ani w ich sercu. Czyli to są zawodowi recytatorzy, czyli z definicji przekazują tylko informacje. Ta informacja ani nie ma mocy sprawczej, bo oni nie mówią tego z przekonaniem, tylko dla pieniędzy, ani nie jest zgodna z faktami, z tym, co jest czym, bo to jest tylko pewnego rodzaju propaganda. Cudza narracja, którą oni powtarzają. Więc w czasach wiedyzmu zawsze wiedzę się zdobywało, czyli wiedzę, czyli coś, co było przeżyte przez kogoś i ty masz kontakt z tym człowiekiem i jak on to mówi, to ty to czujesz właśnie dlatego, że on to przeżył i on teraz to jeszcze dokłada do tego to uczucie, te przeżycia i tak dalej. Jeśli jego moc jest jakby czystości jest duża, to właśnie to jest jedyny sposób słuchania od innych wiedzy, że to również oczyszcza nasze serce. I wtedy słuchacz jakby dostaje takie drobne właśnie, jak to powiedzieć, próbki takie dla zachęty właśnie tych realizacji, które ma ten mówca, żeby on to czuje, że rzeczywiście ja to poczułem sercem i wtedy on jest w stanie to samo doświadczyć. Jeśli nie w tym życiu, to w następnym. Jasne. W innym wypadku to jest tak jak słuchanie właśnie sztucznej inteligencji i teraz właśnie ta sztuczna inteligencja też wchodzi. To jest jeszcze zupełnie osobny, bardzo ciekawy temat, jaki można by rozpatrywać pod kątem wiedzy wedyjskiej. No ale właśnie to jest to, że teraz właściwie będzie już tylko recytatorzy kiedyś jeszcze byli żywi, to jeszcze był żywy człowiek. Teraz już będą tylko recytatorzy wirtualni. Także trzeba się przygotować i zadbać o to, żeby nie wejść pod wpływ tylko tamasu, tylko pod wpływ dobroci i wiedzy. Dziękuję bardzo. Dziękuję za uwagę. Dziękuję.